Aquascaping TV. Witam w moim świecie akwarystyki naturalnej. Dzisiejszy film to taki typowy unboxing, a więc przyszła do mnie paczka, którą chciałbym przed Wami otworzyć, rozpakować i pokazać, co się w niej znajduje. Pewnie wielu z Was już po tytule poznało, że chodzi tutaj o lampę, a dokładnie lampę firmy Fluval. Ale zanim pokażę Wam, co się w tej paczce znajduje, porozmawiam z Wami chwilę o takich chyba 4 najważniejszych rzeczach, które są potrzebne w prawidłowym rozwoju roślin akwariowych. A mianowicie pierwsze, co się nasuwa mi do głowy, to jest nawożenie, oświetlenie, filtracja i podłoże. I tutaj nie wiem, która jest ważniejsza rzecz z tych pierwszych dwóch, czy nawożenie, czy oświetlenie. Według mnie są różne szkoły akwarystów roślinnych i niektórzy właśnie mówią, że najważniejszą rzeczą jest oświetlenie, drugorzędną rzeczą jest nawożenie. Ale to też zależy, jakie rośliny w akwarium mamy. Kolejną rzeczą jest filtracja, która jest bardzo ważna, a czwartą rzeczą, ostatnią, jest podłoże. Wielu doświadczonych akwarystów ma świetne akwaria roślinne, nawet na podłożu jałowym, także do tego czwartego elementu nie przywiązywałbym tak dużej uwagi. Dzisiaj troszkę porozmawiamy o lampie dokładnie firmy Fluval. Tutaj, co teraz widzicie, co przed chwilą Janek rozpakował, to lampa przeznaczona specjalnie dla roślin wodnych, czyli roślin akwariowych. I takim sposobem przeszliśmy do głównego tematu dzisiejszego filmu, a więc do lampy Fluval LED Planet. Tutaj na tym opakowaniu widać wszystkie takie najważniejsze cechy i najważniejsze funkcje tej lampy. Powiem Wam jedno. Aquascaping TV wkroczył w końcu w nowoczesność. Przeszedłem z XX w XXI wiek właśnie dzięki tej lampie. Ta lampa będzie świeciła już niedługo w nowym akwarium, w nowym projekcie, który niebawem wystartuje na kanale oczywiście Aquascaping TV. Tutaj macie niektóre funkcje. Powiem Wam tak. Funkcja, która tutaj jest pokazana, bardzo mi się podoba. Jeżeli masz jakieś takie problematyczne, dość płochliwe ryby, które nie lubią takiego chamskiego, nagłego pierdut światłem, czyli takie od razu zapalenie się światła całą swoją mocą, to właśnie przydałoby się w taką bądź podobną lampę zaopatrzyć akwarium, dlatego że ta lampa ma funkcję tak zwanego rozświetlania, czyli zachód i wschód słońca, czyli rozświetlanie powolne lampy do punktu maksymalnego, później świecenie tym maksymalnym tym rozświetleniem lampy przez ileś tam godzin i następnie przechodzimy w tryb zachodu tak zwanego słońca, czyli powolne zaciemnianie tej lampy aż do wygaszenia. Według mnie bardzo fajna funkcja, bardzo się przydaje naprawdę w niektórych problematycznych gatunkach ryb. Jak widzicie, lampa została wypakowana i teraz sobie odpoczywa na moim stoliku. Słuchajcie, wiem, że na recenzję tej lampy przyjdzie pora. Ta lampa będzie musiała troszkę u mnie popracować, żeby jakoś więcej o niej opowiedzieć i w ogóle czy działa i czy spełnia swoje zadania. A zadanie jest jedno, konkretne. Rośliny pod tą lampą muszą rosnąć. Ale teraz może kilka słów na temat użytych materiałów w tej lampie, tak pokrótce powiem.
Jeżeli chodzi o samo okablowanie, no tutaj żadnych rewelacji nie ma, ani plusów, ani minusów. Wydaje mi się, że podobne okablowanie, zasilacz do innych lamp tego typu podobnych. Jeżeli chodzi o samą lampę, jest naprawdę bardzo fajna w dotyku. Widać jakość wykonania tej lampy. Widać, że na przykład te takie nóżki, można powiedzieć, no wiecie o co mi chodzi, to na czym lampa się trzyma nad akwarium, jest w naprawdę dobrej jakości wykonane i widać, że bez żadnych problemów, bez żadnych oporów to fajnie się otwiera, znaczy wysuwa i wsuwa. Tak lampa właśnie ta wygląda nad akwarium. Oczywiście tutaj są zdjęcia producenta. Niedługo będę startował właśnie mój nowy projekt i wydaje mi się, że ta lampa będzie bardzo obciążona moim takim zaufaniem, bo bardzo dużo od tej lampy będzie zależało. Oczywiście lampa jest wodoodporna, a więc żadnych problemów nie powinno być z parowaniem wody. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek, w którym pokażę Wam nowe rośliny do nowego akwarium, do nowego projektu, który już niedługo wystartuje na moim kanale. Przypominam też, że cały czas trwa nasz wielki konkurs akwarystyczny. Szczegóły możecie zobaczyć w poprzednim odcinku. Dzisiaj to wszystko. Na razie. Cześć!